Siema, tu Wahacz. Aby przetestować najmocniejsze Renault Rafale, wybrałem się nim w najdłuższą trasę testową w historii tego kanału, konkretnie w Alpy, i na tym filmie omówię, jakie wrażenie zrobił na mnie ten samochód na dystansie około 3000 km i nieraz naprawdę wymagających drogach. Opowiem pokrótce też o tej podróży, no i pokażę masę pięknych zakrętów i widoków. Nie będę prezentował wszystkiego chronologicznie, a zgrupuję w mniej więcej dwa obszary, ponieważ w Polsce i w Niemczech postanowiłem korzystać tylko z dróg szybkiego ruchu, a w Czechach, Austrii i Włoszech ustawiłem nawigację, aby ich unikała, aby lepiej poczuć specyfikę tamtejszych regionów. Pierwszym obszarem jest miejsce docelowe mojej wyprawy, czyli alpejskie tereny. Wcześniej jeszcze musiałem przejechać jednak przez Czechy, które zapewniły mi w sumie podobne doświadczenia jak w Polsce pod kątem ukształtowania terenu, ale jechałem się przez nie przyjemnie. Przynajmniej na drogach, przez które prowadziła mnie nawigacja, było mało reklam, też mało zabudowań i krajobraz był taki, powiedzmy, przyjemnie czysty, z nieraz jednorodnymi polami po horyzont z każdej strony. Dodatkowo, niedługo za granicą z Polską koło Ostrawy napotkałem kilka naprawdę konkretnych partii zakrętów, których się tak wcześniej nie spodziewałem. Ogólnie bardzo pozytywny przejazd, z którym Renault Rafale poradziło sobie bez problemów. Do jazdy dostałem topowo skonfigurowany egzemplarz i przez słowo najmocniejszy, które użyłem na wstępie, rozumiem wersję hybrydową plug-in nazwaną iTech 4x4 Rozszyfrowanie tej nazwy nie jest trudne, ponieważ 300 oznacza łączną moc całego układu, a 4x4 napęd na wszystkie koła, gwarantowany przez obecność dodatkowych silników elektrycznych. Jeden rozwija 68 koni mechanicznych i wspomaga przednią oś, a drugi ma 136 koni mechanicznych i napędza koła tylne. Mamy też trzycylindrowy silnik benzynowy 1.2, który generuje 150 koni. Na pokładzie obecne są również akumulatory 22 kWh brutto oraz możliwość ładowania z gniazdka z mocą do 7,4 kW, czyli taką standardową jak na hybrydy plug-in, pozwalającą naładować samochód w około 3 godziny z wallboxa albo przez noc ze zwykłego gniazdka. Zasięg elektryczny, który można tutaj uzyskać w mieście, to około 80 km, zatem rozsądny i przy wielu codziennych scenariuszach użytkowania pozwalający już na praktycznie nieodpalanie silnika spalinowego, ponieważ mocne elektryki poza sytuacjami maksymalnego ciśnięcia gazu dają sobie samodzielnie radę. Mój scenariusz był jednak inny i energia z akumulatorów w trasie szybko wyleciała, dlatego omawiać będę wrażenie z jazdy rozładowanym Rafale. Akumulatory samochodu nigdy jednak takie puste nie pozostają w 100% ze względu na specyfikę działania układu hybrydowego iTech. W przypadku testowanego modelu mamy do czynienia z bardziej zaawansowaną jego wersją, ale fundamenty hybrydy plug-in są takie same jak zwykłych, nieładowanych z gniazdka i słabszych wariantów, które stosowane są w innych modelach Renault, ale i samym Rafale. Oznacza to, że układ daje duży priorytet przyspieszaniu tylko w trybie elektrycznym i faktycznie mogłem na przykład przyspieszać od 0 do 60-70 km na godzinę w dobrym tempie i benzyna się nie wybudzała, co przyzna mi się spodobało, ponieważ gwarantowało dużą powtarzalność oraz płynność wykonywania manewrów, na przykład włączania się do ruchu. Skądś jednak energia na takie zwiększanie prędkości musi się brać i za sterowanie i pozyskiwaniem odpowiada automatyczna wielotrybowa skrzynia MMT o 15 różnych konfiguracjach pracy. W zależności od warunków silnik spalinowy może napędzać bezpośrednio koła albo dostarczać energię na bieżąco do akumulatorów, które dopiero wprawiają koła w ruch, albo służyć po prostu za generator dodatkowej energii dla nich do wykorzystania na później. I ten ostatni scenariusz najbardziej odczułem wjeżdżając do terenów zabudowanych, gdzie nieraz silnik spalinowy wkręcany był na jednostajne i wysokie obroty, aby doładowywać akumulatory. Samochód nie jest wyposażony w obrotomierz, więc nie mogłem sprawdzić dokładnie, ile one wynoszą, ale chwilowe spalanie na poziomie 15-20 litrów i hałas kazały domniemywać, że niskie one nie były i to przy dłuższej jeździe na drogach z gęstszymi obszarami zabudowanymi może akustycznie irytować. Nie tak oczywiście, że nie mogłem wytrzymać, ale etapy bezgłośnej jazdy mocno kontrastują z tym piłowaniem silnika i osobiście wolałbym, aby było to trochę bardziej neutralnie zestrojone przy niskich prędkościach. To znaczy, aby benzyna może pracowała trochę częściej, ale trzymała nie aż tak wysokie obroty i aby przeskok z bezgłośnej jazdy do doładowywania nie był aż tak odczuwalny. Ewentualnie częściowym rozwiązaniem byłaby wymiana silnika, bo cudów nie ma i mała trzycylindrowa benzyna będzie brzmieć gorzej niż chociażby 1.3 TCE o 4 cylindrach, które Renault stosowało w ostatnich latach w swoich niehybrydowych modelach.
Jest to jednak właściwie jedyny zarzut, jaki mam do hybrydy e-Tech 300 podczas moich jazd na drogach, które aktualnie widzicie, ponieważ poza tym dostaje się w niej dobrą płynność, może nie aż taką jak hybryd z typowymi bezstopniowymi przekładniami, bo tutaj czasami czuje się, jak poszczególne tryby się przełączają, ale odbywa się to bez szarpnięć czy jakiejś zwłoki, więc nie postrzegam tego jako wady. Tak samo dynamika jest bardzo dobra. Samochód przez charakterystykę układu i udział silników elektrycznych w przyspieszaniu nie ma jakichś bardzo ostrych, punktowych reakcji, ale w lekko upłynnionym stylu przyspieszał sprawnie, jakiekolwiek, np. górskie podjazdy, nie były dla Rafale problemem. Pod kątem spalania na dystansie około 1000 km w górach samochód potrzebował średnio lekko ponad 6 litrów na setkę, czyli moim zdaniem rozsądnie. Też co istotne, pomimo bycia hybrydą plug-in, dostaje się tutaj zbiornik benzyny mieszczący 55 litrów, zatem około 700 km mogłem bez tankowania wyciągnąć, co było wygodne, na przykład zatankować do pełna w Polsce, przejechać przez Czechy do Linzu w Austrii i mieć jeszcze ponad 1/4 zbiornika. Nie jest to zasięg diesla, ale nie narzekałem. Poza miastem dwubiegunowość działania układu hybrydowego jest mniej odczuwalna, ponieważ po pierwsze ogólny hałas podróży jest wtedy większy, a po drugie spalinowiec częściej pracuje i jest mniej wykorzystywany do tego najbardziej intensywnego doładowywania. Też się to zdarza oczywiście, ale przyznam, że poza terenami zabudowanymi nie zwracałem na to praktycznie uwagi. Uwagę zwracałem za to na zachowanie Rafale na drodze. Testowany układ napędowy dostępny jest wyłącznie w bogatszych odmianach Esprit Alpine, a także prezentowany Atelier Alpine i tam w standardzie dostaje się system 4 kół skrętnych For Control Advanced. Oznacza on, że przy niższych prędkościach tylna oś skręca się do 5 stopni w przeciwnym kierunku do przedniej, co ma poprawić zwrotność, a przy wyższych prędkościach skręca się w tą samą stronę, co wpływać ma na lepszą stabilność i na wyjątkowo nieraz krętych drogach w Alpach, aż byłem zdziwiony, jak Rafale dobrze sobie na nich radzi. Mamy tutaj do czynienia ze sporym SUV-em mającym 471 cm długości i 186 cm szerokości, a pomimo tego na jakichś serpentynach dokręcał się on z dużą łatwością i można było się zapomnieć, w jakim aucie się jest. Dodając do tego dobrą bezpośredniość i rozsądnie spory opór kierownicy na ustawieniach sportowych, to właściwości jezdne testowanego Renault były lepsze niż się spodziewałem. To znaczy, jadąc w góry takim autem, myślałem, że bardziej będę doceniał otoczenie i samą geometrię drogi, a samochód będzie neutralny i nie będzie mi po prostu przeszkadzał. Tymczasem Rafale jeździło bardzo dobrze, bo było pewne w zakrętach, zwinne i nie przechylało się przesadnie i dużo dodawało od siebie do poprawiania wrażeń z tej podróży. Zatem For Control to duża zaleta tego modelu, nie tylko w sumie w zakrętach pokonywanych szybciej, ale też podczas manewrowania, bo samochód dzięki niemu ma średnicę zawracania 10,4 metra i jest to wygodne gdzieś na parkingach. Dla porównania, bez For Control w Rafale wynosi ona 11,6 metra. Dobre właściwości jezdne cieszyły mnie jeszcze z jednego powodu. Jazda we Włoszech jest ciężka, przyznam, gdy chce się trzymać z grubsza przepisów, bo kierowcy tam są mało rozgarnięci. Może miałem pecha, ale ilość osób, które przyklejały mi się do zderzaka, na przykład w obszarach zabudowanych, była zatrważająca i denerwująca po pewnym czasie, ale dzięki Rafale, gdy limit zmieniał się na 90 km na godzinę i zaczynały się pozamiejskie zakręty, nagle ci mistrzowie kierownicy często zostawali w tyle i miałem ich na trochę z głowy. Swoją drogą jest to ciekawe, że w Austrii respekt do przepisów jest duży, też ograniczenia prędkości są uczciwie ustawione i nieraz nawet dziwiłem się, że na tak krętych drogach można legalnie jechać 100 km na godzinę. Z kolei wystarczy przejechać kilkanaście kilometrów dalej do Włoch przez otwartą granicę, gdzie ruch przygraniczny jest pewnie spory i zaczyna się siadanie na ogonie, brak używania kierunkowskazów, ścinanie zakrętów albo jakieś lekkie spychanie na pobocza. Abstrahując od tego, całościowo jazda po Alpach to super przygoda i w Polsce nie ma szans czegoś takiego doświadczyć. To znaczy u nas też są malownicze drogi, to nie ulega wątpliwości, na przykład w górach, ale nie w takiej skali, że jedzie się setki kilometrów i ciągle są widoki i zakręty. W tych warunkach mocno doceniałem też jedną rzecz, którą gwarantuje hybryda plug-in, czyli system rekuperacji energii. Zjazdy ze wzniesień były nieraz naprawdę ostre i w zwykłym aucie martwiłbym się trochę o układ hamulcowy, a tutaj łopatkami zwiększałem tylko siłę odzyskiwania energii i przy najwyższym stopniu, nawet na stromych zjazdach, rzadko musiałem naciskać hamulec. Za to na luzie patrzyłem, jak przybywa mi na zegarach zasięgu elektrycznego i maksymalnie zyskałem jednorazowo 13 km. Przycupnąłem sobie gdzieś tam na poboczu, żeby powiedzieć Wam trochę o wnętrzu Renault Rafale, ponieważ sporo kilometrów nim zrobiłem i pewne przemyślenia mam.
Pierwsze przemyślenie jest takie, po co ja w ogóle mam gadać o wnętrzu, mając wokół takie widoki, mogąc je Wam pokazywać. No ale biorąc pod uwagę, że widoczki już były na tym filmie, no to przejdźmy jednak do tej kabiny. Design wypada moim zdaniem bardzo korzystnie, nie jest przekombinowany, nie jest zbyt nudny, tą kanciastością nawiązuje trochę do nadwozia samochodu. Ja nie mam większych zastrzeżeń, bardzo przyjemnie się w takim otoczeniu podróżuje. W testowanej wersji jest zmieniona kolorystyka, mamy niebieskie dywaniki, też wykładziny w drzwiach. Na tych drzwiach mamy paski w kolorze flagi Francji. Na pasach bezpieczeństwa też są niebieskie akcenty i niby są to drobiazgi, ale muszę przyznać, że całkiem solidnie zmienia to odbiór tej kabiny w pozytywnym sensie. No dobra, design designem, ale istotniejsza jest ergonomia. Na tunelu środkowym mamy taki ruszający się element. Gdy jest odsunięty do tyłu, to tutaj można odsłonić uchwyty na kubki, a gdy do przodu, to tutaj mamy schowek. Wygodna rzecz, jeszcze jest tutaj indukcyjna mata i przycisk do zmiany trybów elektrycznych. Trochę tak na siłę jakby wciśnięty, jakby nie mieli pomysłu, gdzie go umieścić, a mogli na przykład tutaj na kierownicy na dole po sąsiedzku z wyborem trybów jazdy. Z drugiej strony dobrze, że chociaż ten tryb jazdy tutaj jest, ponieważ samochód zawsze startuje na komforcie i trzeba się przeklikiwać, a Perso jest całkiem daleko na liście, no ale dzięki temu przyciskowi nie jest to aż tak uciążliwe. Poza tym na kierownicy z lewej strony mamy przyciski odpowiadające za asystentów bezpieczeństwa, z prawej jest telefon, programowalny przycisk oraz obsługa elektronicznych zegarów. Nie miałem żadnych problemów, aby się do tego przyzwyczaić. Tak samo jak do joysticka, do sterowania multimediami. On jest niewidoczny, no ale jest ergonomicznie zaprojektowany. Na elektronicznych zegarach mamy różne widoki, których animacja przełączania jest moim zdaniem zbyt długa. Nie jest jakiś dramat, bo tego nie robi się zbyt często, no ale niepotrzebnie po prostu jest długa. Ale wszystko co najważniejsze jest informacyjnie, wliczając w to możliwość wyświetlania mapy, a także można sobie sterować tym, co będzie z prawej strony. Są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące jazdy. Brakuje mi 2 komputerów podróżnych, bo na przykład jak chciałem jedną sobie z trasy ustawić i średnie spalanie z całej podróży, a później już poszczególne jej etapy sobie też tam sprawdzać, ile samochód zużył, no to nie mogłem, ponieważ musiałem resetować cały czas ten jedyny komputer. 2 by się zdecydowanie przydały. System inforozrywki to Open Airlink, czyli najnowsze oprogramowanie z dużym ekranem. To jest duży plus, ponieważ bardzo przejrzyste jest dzięki temu wszystko na tym wyświetlaczu. No i jeszcze jest kolejny duży plus, to integracja z usługami Google i obecność map wbudowanych z internetem, więc nie musiałem patrzeć na roaming, podłączać Android Auto, tylko mogłem sobie po prostu wpisać trasę taką, jaką chciałem i już wszystko się działo automatycznie, więc bardzo wygodna rzecz w trasie. Poza tym korzystam tak standardowo, to znaczy system audio albo telefon. Problemów z połączeniami przez Bluetooth nie miałem. Gdybym się zalogował tutaj, to mógłbym sobie jeszcze ze sklepu Play instalować różne aplikacje, ale nie miałem takiej potrzeby. Jeśli chodzi o ustawienia, to za bardzo też tutaj nie sięgałem, ale gdybym chciał, no to jak widać te menu są przejrzyście zaprojektowane, ekran jest duży, więc nie ma najmniejszych problemów, aby z tego wszystkiego sobie korzystać i ogólnie w takiej długiej trasie wygodny system, zwłaszcza dzięki tym mapom. Pod ekranem mamy panel klimatyzacji. Jest on w większości fizyczny, ponieważ takie funkcje jak na przykład podgrzewanie kierownicy, one mają wirtualne przyciski, ale są to te rzadziej wykorzystywane rzeczy, a kluczowe elementy jak na przykład sterowanie temperaturą, siłą nawiewu czy jego kierunkiem jest oparte to wszystko o przełączniki, więc jest też ok. No dobra, żeby nie było za słodko, muszę skrytykować to, co dzieje się z prawej strony kierownicy. Sterowanie multimediami jest ok, gdyby było tylko wraz z manetką wycieraczek, ale jeszcze mamy tutaj manetkę do zmiany trybów. Tak jest do przodu, tak do tyłu, tak się włącza tryb P i sprawia to, ta mnogość tych elementów, że na przykład po wyjechaniu z myjni chciałem włączyć wycieraczkę, przetrzeć szybę i chciałem wrzucić przynajmniej, bo to tak nie działa na szczęście, bieg do tyłu. Raz chciałem wrzucić bieg do przodu, to przetarłem szybę, więc po prostu jest tego zbyt dużo z tej prawej strony. Jeśli chodzi o ładowanie przewodowe, to z przodu są 2 USB oraz złącze 12V. Z tyłu mamy kolejne 2 USB-C i ładuje się na nich tak normalnie. Jak podłączałem telefon, to tak jakbym podłączył do zwykłej ładowarki, do zwykłego gniazdka. Nie miałem potrzeby korzystać z powerbanka. Z problemów technicznych raz zepsuł się asystent czytania znaków, to znaczy przestał czytać, później po odpaleniu ponownym silnika zaczynał, później po 15 minutach przestawał i znowu zaczynał, a w Austrii, przyznam, w przeciwieństwie do Polski, takie czytanie znaków jest naprawdę sensowne, więc to mi przeszkadzało, ale na szczęście już po nocy było ok i jest ok do teraz.
Przenosząc się trochę w przyszłość, zawiesił się również monitoring odległości od poprzedzającego pojazdu już w dniu powrotu po kilkuset kilometrach na autostradzie. On, ponieważ kolorki zmieniają się w zależności od odległości, jak sądzę, działa poprawnie, ale fakt zostaje, że na zegarach cały czas jest samochód o 1,4 sekundy przede mną, a jak widać, no go nie ma. A gdyby ktoś nie chciał, aby samochód pikał po przekroczeniu prędkości, to wystarczy nacisnąć podwójnie ten przycisk. Ponieważ odpala on tryb Perso, jeśli chodzi o asystentów bezpieczeństwa, i tutaj w menu można sobie wszystkie elementy wyłączyć albo włączyć i później już taki przygotowany przez nas zestaw, co ma być włączone, a co wyłączone, tym przyciskiem aktywować, jak już ci asystenci muszą być, no to jest to wygodna rzecz. Pojemność bagażnika Rafale Plug-in to 539 litrów. Jak na kilkudniową podróż w pojedynkę oczywiście wystarczająca. Nie miałem też problemów z dostępem, ponieważ próg jest niski, otwór duży, może nie jakiś bardzo szeroki, no ale wystarczający, kształty regularne. Gdybym potrzebował, to po bokach są haczyki, jest także 12V złącze, a pod podłogą w hybrydzie plug-in nie ma nic. System kamer 360 stopni, obecny w testowanym egzemplarzu, przyznam, przydał mi się nie raz. Niekoniecznie gdy gdzieś wjeżdżałem przodem, ponieważ tam maska jest dobrze widoczna i ogólnie problemów nie ma. Ale problemy pojawiają się, gdy się spojrzy do tyłu, ponieważ tam już gdy się popatrzy po przekątnej, to jest masywny słupek i przy niektórych manewrach niewiele widać. A gdy się spojrzy do tyłu, to mamy szybę, która jest niewielka, wysoko poprowadzona. No i generalnie bez elektronicznego wsparcia, cofając byłoby ciężko, a tak było do przeżycia. No ale wciąż Rafale jest jednym z tych samochodów, gdzie praktyczność niekoniecznie idzie w parze z designem. Przez praktyczność rozumiem widoczność i łatwość manewrowania. Kamery mają całkiem dobrą jakość, nie jest ona jakaś rekordowa, no ale w zupełności wystarczająca. Czas teraz opowiedzieć o tej nudniejszej części wyjazdu, czyli podróży po drogach szybkiego ruchu. Jak widzicie na odcinkach w Niemczech bez limitów prędkości, sprawdziłem, jak Rafale rozpędza się do prędkości maksymalnej, chociaż nie nadużywałem tego, bo według mnie okolice 120 km na godzinę to optymalna prędkość podróżna i właśnie mniej więcej z takiej średniej pochodzi wynik spalania, który uzyskałem z 1000 km podczas podróży do Polski, czyli okolice 7,5 litra. VMAX testowanego modelu ograniczona jest elektronicznie do 180 km na godzinę, więc jakby ktoś nawet chciał, to sobie za bardzo nie poszaleje, ale do tej prędkości samochód przyspieszał bez specjalnego spocenia się, a przy bardziej rozsądnych prędkościach było bardzo dobrze i czułem duży spokój podczas na przykład wskakiwania na lewy pas, bo Rafale zawsze reagowało odpowiednio zrywnie. Duża jest w tym zasługa znowu silników elektrycznych, bo gdy patrzyłem na wskazania komputera, to na prądzie auto przyspieszało nawet na przykład 110-140 km na godzinę. Wtedy nieraz na bieżąco spalinowiec dostarczał energię, ale płynność przyspieszania i bezpośredniość reakcji były już typowo elektryczne. Dodatkowo przy takich warunkach już w ogóle nie odczuwa się etapów doładowywania akumulatora i generalnie poza miastem kultura pracy hybrydy jest ok, więc przy założeniu, że taką wersję kupuje się głównie aby w mieście jeździć na prądzie, a poza nim korzystać z trybu hybrydowego, to plug-in w Renault się broni. Dodatkowo na tak długim dystansie mogłem sprawdzić, powiedzmy, męczliwość samochodu i tutaj przede wszystkim muszę pochwalić fotele, które mają typowo cywilną miękkość, za to solidne wyprofilowanie po bokach. Trasę z Austrii do Polski zrobiłem w jeden dzień, co oznaczało 1250 km i 13 godzin tylko z krótkimi przerwami. Wcześniej po górach też jeździłem po kilkaset kilometrów i spodziewałem się, że bardziej to odczuję. Mówię to nawet jak na standardy foteli w SUV-ach, które generalnie nastawione są na neutralne wrażenia. Na minus oceniłbym za to za krótkie siedziska, w takich usportowionych konstrukcjach powinny być one dłuższe albo chociaż wysuwane. Też funkcja masażu foteli jest słaba, ugniata się tylko odcinek lędźwiowy, ale całościowo i tak uważam je za mocny punkt. Podczas jazdy po autostradach, ale też ogólnie w trakcie całej wyprawy, był dla mnie też komfort jazdy Renault Rafale. Wpływ na to miała na pewno wersja, w której je dostałem, to znaczy najbogatsze Atelier Alpine, które wprowadza predykcyjne zawieszenie adaptacyjne, gdzie za sprawą kamery komputer analizuje, jaki jest stan drogi przed nami i na bieżąco dostraja pracę amortyzatorów. Nie miałem Rafale ze zwykłym zawieszeniem do porównania, więc trudno mi powiedzieć, na ile skutecznie to działa, ale fakt zostaje, że samochodem tym przyjemnie się jeździ. Nie jest to na pewno kanapowiec, bo zawieszenie jest tutaj sztywniejsze, też 21-calowe felgi swoje robią i jak ktoś chce bardziej bujać się na drodze, to lepszy będzie, żeby nie szukać daleko, na przykład Espace.
Ale na nawet gorszej jakości drogach, chociażby we Włoszech, nie czułem jakiegoś nieprzyjemnego dobijania czy nadmiernej twardości. Rafale ma po prostu bardziej sportowy charakter i tyle. Atelier Alpine oznacza wydatek 248 900 zł i występuje tylko z hybrydą plug-in, a zwykły Esprit Alpine ładowany z gniazdka kosztuje 226 900 zł, ale można mieć je również ze zwykłą hybrydą o mocy 200 koni i wtedy cena obniża się do 210 900 zł. Wybierając plugina, ale nie aż tak ekstremalnie skonfigurowanego w wersji po prostu Esprit Alpine, można mieć go także za 2627 zł netto albo 3232 zł brutto miesięcznie w wynajmie długoterminowym w ofercie partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Taka rata możliwa jest przy zerowej wpłacie własnej, 4-letnim okresie wynajmu oraz rocznym limicie kilometrów 20 000 i zawiera przeglądy i eksploatację. Dodatkowo widzowie kanału po wpisaniu uwagi do zamówienia Wahacz Free mogą mieć podstawione za darmo wybrane auto pod wskazany adres. Link do oferty umieściłem w opisie filmu. Bez względu na to, jaką odmianę sygnowaną Alpine się wybierze, liczyć można na dobre wyposażenie, ale też niekompletne i w Esprit Alpine brakuje chociażby elektryki foteli, matrycowych świateł LED, aktywnego tempomatu czy kamer 360 stopni i chociaż część z tych elementów powinna być moim zdaniem w standardzie, w testowanym Atelier Alpine już większość jest. Tak jak wspominałem, źle jednak też nie jest i nawet decydując się na bazowe Techno, które kosztuje od 192 200 zł i występuje tylko ze zwykłą hybrydą, nie ma co mówić o jakichś rażących brakach, bo chociażby na pokładzie obecna jest dwustrefowa klimatyzacja, kamera cofania, aktywny tempomat i sporo systemów bezpieczeństwa, też dostęp bezkluczykowy, podgrzewane fotele czy kierownica. Po prostu nie ma takiego przepychu, który był w egzemplarzu testowym i który, przyznam, zdecydowanie doceniłem w trakcie tych ponad 3000 km. I to z grubsza tyle, jeśli chodzi o moją podróż testowanym Renault. Całościowo Rafale zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie i też lepsze niż się spodziewałem, gdy wyjeżdżałem z Warszawy, zwłaszcza w obszarze właściwości jezdnych, ale też jako model, w którym można spędzić cały dzień i po prostu cieszyć się drogą. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że taka niestandardowa jak na ten kanał relacja się spodobała i jeśli tak było, to zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. Przypominam również o Carlis polskiej ofercie, a jeśli ktoś nie ma, to zapraszam także do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!